Witam Cię serdecznie w ostatniej części mojego Q&A. Dzisiaj odpowiem na resztę pytań, które nam się nazbierało i zaczynamy od ściemniacza. Witaj, jak można zostać serwisantem kotów Wismana? Widziałem, że jest takie szkolenie w Mysłowicach, więc zależy co rozumiesz pod pojęciem serwisant, bo jakby w sumie z kotłami to mamy dwa główne zajęcia. Konserwacja, do której uważam, że nie wymagane jest zbyt wiele wiedzy i umiejętności. W sensie to jest w miarę łatwo się nauczyć, jak wyczyścić kocioł. Są to procedury, na to zwracać uwagę, czyli też procedury. No i wprawa, żeby to robić w miarę szybko, sprawnie i nie zepsuć czegoś po drodze. No i mamy jeszcze naprawę i tutaj już myślę, że te szkolenie w Mysłowicach za wiele nie pomoże. W zasadzie to jest tylko albo praktyka, albo znaleźć sobie mistrza, który Ci tą wiedzę przekaże, albo być po studiach związanych z ogrzewnictwem i wtedy jakby dużo wiedzy, która jest potrzebna do diagnozowania usterek będzie już nabyta, bo jakby kocioł to jest tylko fragment instalacji. Jeżeli rozumiemy tylko jak działa kocioł, a nie rozumiemy całej reszty, to diagnoza wielu usterek skończy się tym, że rozłożymy ręce. Żeby naprawiać dobrze kotły, trzeba rozumieć tak naprawdę wszystko, co jest z tym związane, czyli kocioł, całą instalację, jakie mogą być możliwe połączenia instalacji z kotłem, bo tych możliwości mamy bardzo dużo niestety. Są różne schematy do podłogówki, różne schematy do grzejników, chociaż przy grzejnikach akurat jest zazwyczaj prościej. No i to trzeba w miarę dobrze rozumieć, żeby po prostu wiedzieć, jak coś ma działać i czemu, jeżeli działa tak, jak działa, to co zrobić, żeby działało lepiej. Także szkolenie w Mysłowicach na początek ok. Tam pokażę Ci, jak kocioł wygląda i mniej więcej jak działa. Natomiast, żeby faktycznie pomagać ludziom, to nie wystarczy. A wskazówek, gdzie taką wiedzę zdobyć? Ja się kształciłem częściowo sam, częściowo rodzinnie, że tak powiem. Natomiast w internecie już jest sporo, wydaje mi się, źródeł, które poszerzą wiedzę potrzebną do tego zawodu. I chyba to jest, przynajmniej z mojej perspektywy, najlepsza opcja, żeby po prostu dowiedzieć się jak najwięcej o ogrzewaniu, jak ono działa w różnych konfiguracjach, dowiedzieć się o kotłach najwięcej jak się da, no i później pójść w bój. I tam dopiero weryfikować tą wiedzę i ją utrwalać. Idziemy dalej. Paweł Derkacz. Witam. Mam coś podobnego w domu i mam problem, ponieważ kiedy jest ciepło w pomieszczeniu, sterownik wyłącza przepływ, natomiast kiedy włącza przepływ, rotametr nie reaguje i nie schodzi na przykład 2,5. Jak mogę to naprawić? To dotyczy ogrzewania podłogowego. Odpowiedź na to pytanie była w poprzedniej części Q&A. Generalnie rotametry ruszają się dopiero od jakiegoś minimalnego przepływu. Czyli jeżeli jest przepływ, dajmy na to około 0,5 litra, to mimo, że tam może na skali coś jest, to i tak on prawdopodobnie się nam nie ruszy. Ewentualnie jest brudny. Także zerknąłbym do pytań z drugiej części, tam troszeczkę więcej o tym opowiadałem. Krzysztof S. Czy moglibyście mi podpowiedzieć, czy jest różnica, jeśli ręcznie reguluję na górnym panelu, czy na dolnym? Skrzynka zrobiona jak tutaj bez automatyki, teraz górny panel otwarty na maksa, a reguluję pokrętłami na dolnym panelu. To dotyczy też ogrzewania podłogowego, więc tak. W ogrzewaniu podłogowym mamy dwie belki, w sumie w ogrzewaniu grzejnikowym też, ale w przypadku ogrzewania podłogowego na jednej belce mamy rotametry, a na drugiej mamy zawory odcinające. Co jest na górnej, co jest na dolnej, może być albo tak, bo są rotametry działające na powrocie i na zasilaniu. Natomiast na rotametrach regulujemy przepływ, natomiast na zaworach odcinających, na których mogą być kołpaki z możliwością regulacji, generalnie albo zamykamy, albo otwieramy przepływ. Dziki bąk. Czy przy Witodensie 100 konfiguracja kotła C.8 równa 3 i instalacji ze sprzęgłem zastosowanie modułu
pompowego EMP1 i przejście na konfigurację C8 równe 4 da wymierne korzyści. Obecnie średnia ilość uruchomień palnika na dobę wynosi 50. 50, czyli mamy jakieś 2 starty na godzinę. Nie jest to źle, jest to według mnie całkiem ok, ilość startów. Natomiast co nam daje moduł rozszerzający EMP1, bo to nie jest jakby grupa moduł, no w sumie to jest moduł rozszerzający EMP1 i on nam daje możliwość podłączenia czujnika temperatury sprzęgle. Dzięki temu kocioł wie, ile faktycznie stopni idzie na obieg grzewczy i może po prostu zwiększyć temperaturę na kotle, nie zwiększając temperatury na obieg. W sensie wie, że na przykład na obieg chcemy mieć 40 stopni, ale on może potrzebować dać 50, żeby na ten obieg grzewczy szło te 40. Bez tego on daje zawsze 40, a ile wyjdzie na obieg grzewczy, no to już zależy od otwartych grzejników, od różnicy w przepływach pomiędzy na obiegu kotłowym a zasprzęgłem. Także poprawia on regulacyjność takiego układu, ale czy da nam to wymierne korzyści? Nie wiem, w jakim stanie to jest teraz i nie wiem, czy się to będzie opłacać, bo taki zestaw myślę, że około 1000 nas będzie kosztować, moduł plus czujnik sprzęgła, więc tu już trudno powiedzieć. Sylwek Kręt. Witam, więc jeśli nie ma tego mieszacza, to czym zmniejszyć temperaturę w ogrzewaniu podłogowym przepływami? Co jest bardziej ekonomiczne, gdy piec chodzi cały czas, czy wyłącza się sterownikiem? Tutaj dotyczyło to zaworu mieszającego termostatycznego jak ten. I jeżeli mamy jeden obieg i tym obiegiem jest ogrzewanie podłogowe, to możemy po prostu temperaturę na ogrzewanie podłogowe regulować temperaturą ustawioną na kotle. I tutaj jakby tym obniżamy tą temperaturę. Jeżeli mamy więcej obiegów grzewczych, czyli grzejniki i podłogówka, no to według mnie jedynym sensownym rozwiązaniem jest sprzęgło i pompa na grzejniki i pompa z mieszaczem na podłogówkę. I tutaj już regulacja precyzyjna po prostu za pomocą modułu EMX1. Ale ja tutaj nie wiem, co faktycznie u Ciebie jest, więc trudno mi powiedzieć, co byłoby najsensowniejsze. A w przypadku drugiego pytania, co jest bardziej ekonomiczne, czy wyłączanie ogrzewania, czy chodzenie ciągłe, to w przypadku ogrzewania podłogowego na pewno nie chcemy mieć obniżenia temperatury na noc, drastycznego obniżenia temperatury na noc, bo to ogrzewanie podłogowe ma bardzo dużą bezwładność i po prostu będzie nam potrzeba dużo czasu, żeby z powrotem zagrzać pomieszczenie do żądanej temperatury. Więc ekonomicznie jest utrzymywać jedną temperaturę, ale termostat pokojowy niczym w tym nie przeszkadza, bo on po prostu pozwala się wyłączyć kotłu i czasem też nie taktować w momencie, kiedy już zagrzejemy pomieszczenie do zadanej temperatury. Mariusz Kubiczek. Witam serdecznie. Mam ustawiony program numer 1. Jest ok, ale po jakimś czasie sam zmienia program na numer 7 bądź 8. O co chodzi? Taki sam sterownik, co jest omawiany, pozdrawiam serdecznie. To dotyczy Salusa i w sumie to nie wiem, nie powinien się sam z siebie zmieniać program. Chyba że masz na różne dni ustawione różne programy, to wtedy trzeba ustawić ten program 1 na wszystkie dni tygodnia. A jeżeli dalej samoistnie zmienia na 7 czy 8, to prawdopodobnie jest uszkodzony, no i tutaj zwracałbym na gwarancję albo wymieniał na nowy, niestety. Zrzuty rogaczy. Mam pytanie. Mam piec gazowy ustawiony na 50 stopni, podłogówkę na 40 i wczoraj piec chodził z 7 godzin, żeby dobić z temperatury 20,5 stopnia do 21. Czy to normalne, że aż tak długo? Zależy od wielkości budynku. Nie wiem, jaka była temperatura na zewnątrz wtedy. Natomiast 7 godzin, żeby ogrzać o pół stopnia dla podłogówki, trochę długo, ale generalnie w sytuacji, kiedy mamy bardzo wychłodzoną podłogówkę, to faktycznie dojście do temperatury żądanej może trwać nawet 3 dni. Natomiast mam trochę za mało danych, bo nie wiem, jaki jest układ hydrauliczny całości, więc trudno mi tutaj diagnozować. Maciej Szeląg.
Dzień dobry panie Marcinie. Witam pana. Mam pytanie. Gdy siłowniki są zamknięte, to pływaki powinny być w pozycji 0, a gdy któryś dostaje sygnał od regulatora temperatury i siłownik podnosi się, żeby grzać, to przepływ na tych szklankach powinien być ustawiony na maksymalny, np. 3 litry i po skończeniu grzania siłownik zamyka się, a pływak wraca na 0. Odpowiadając już od razu, czy na 3 się uda uzyskać, to ja nie wiem, bo to zależy od oporu pętli podłogowej, wydajności pompy, tych dwóch elementów w zasadzie. Więc 3 litry to raczej jest dużo, natomiast powinien się na pewno podnieść, czyli przynajmniej 1,5 litra wskazywać, jeżeli wszystko jest ok. Dalej, jeśli mam na przykład 7 siłowników, to każdy, który podnosi się, na przykład salon powinien mieć w tym momencie otworzony przepływ na full i po otrzymaniu sygnału od regulatora temperatury, a osiągnięciu zadanej temperatury zamyka się i wraca na 0. No więc to już pytanie się powtarzało i maksymalny przepływ na pętli podłogowej zależy od oporu hydraulicznego pętli, no i wydajności pompy. I czasem bywa tak, że po prostu jest dobrana zbyt długa pompa do wydajności pompy, a w zasadzie po prostu pętle podłogowe nigdy nie powinny mieć więcej niż 100 metrów, bo później te opory są na tyle duże, że przepływ jest zbyt mały, więc może być tak, że po prostu pompa daje zbyt małe ciśnienie, żeby przepływ był na tyle duży, żeby ruszyć rotametr. Dominik Krakowiak. Kiedy serwis kotła Vitoden 100? Jak się trafi jakiś, to będzie. W sumie same przeglądy są bardzo podobne wszystkich kotłów, ale jeżeli jest zainteresowanie, to myślę, że nagram jakiś materiał w najbliższym czasie, bo teraz sezon przeglądowy w końcu od stycznia. Tak, od stycznia już jest sezon przeglądowy. Do końca wakacji jest, przynajmniej u nas, głównie sezon przeglądów. Także myślę, że jakaś setka się trafi. Mateusz S. Czy jeśli całą podłogówkę w domu na 2 kondygnacjach mam bezpośrednio spiętą z pompą w kotle i maksymalne przepływy, jakie jestem w stanie uzyskać na pętlach, to od 0,7 do 1 litra, to jest się czym martwić? Zaznaczę przy tym, że przy sterowaniu pogodowym nie ma żadnych problemów z utrzymaniem zadanej temperatury na sterowniku centralnym. Generalnie, jeżeli nie ma problemów z uzyskaniem temperatury w pomieszczeniu takiej, jaką chcemy, mimo że przepływy są relatywnie niskie, to nie ma problemu. Pamiętam, że byłem kiedyś na uruchomieniu i na przeglądzie później w mieszkaniu, gdzie właściciele akurat ze względu na zawód sami zaprojektowali instalację i ją wykonali. I tam przepływy miały być dużo większe od tych uzyskanych faktycznie, ze względu na to, że po prostu była wykorzystana tylko pompa kotłowa i dalej to wszystko wyrabiało. Warto zaznaczyć, że po prostu te moce obliczeniowe często są nieco przesadzone. Z obliczeń wychodzi, że potrzeba więcej mocy niż potrzeba faktycznie. Dlatego jeżeli coś działa i przepływ jest już mierzalny, czyli te 0,7 do 1 litra i wszystko grzeje, to ja bym się tym nie przejmował. Jacek Olejnik. Cześć. Cześć. Mam problem z ciśnieniem ciepłej wody w całym domu. Czy jest to związane z piecem? Co trzeba wyczyścić, sprawdzić i jaki jest koszt takiej operacji? Pacjent taki jak na filmie. Dzięki za odpowiedź. Więc generalnie, jeżeli mamy tylko problem z ciśnieniem na ciepłej wodzie, a na zimnej nie, to faktycznie sugerowałoby to, że jest problem z kotłem. Natomiast w życiu mi się nie zdarzyło, żeby to kocioł ograniczał przepływ ciepłej wody użytkowej. Zazwyczaj to jest albo to będzie filtr przed kotłem na ciepłą wodę, w sensie ona jeszcze jest wtedy zimna, więc w sumie na zimną. No albo jakieś rurki już się zakamieniły i nie przepuszczają wody, bo w samym kotle jedynym elementem, który faktycznie mógłby ograniczać przepływ, to jest wymiennik płytowy. Natomiast owszem, jeżeli byłaby taka sytuacja, sprawdziłbym go i to jest gdzieś koło godziny roboty, żeby wszystko rozebrać, dostać się do niego, złożyć ponownie i odpowietrzyć. Więc ile to u mnie to byłoby pewnie teraz 320, ile ktoś Ci to zrobi, to ja nie wiem. Natomiast nigdy mi się nie zdarzyło, żeby wymiennik płytowy był brudny od strony wody wodociągowej. Wymiennik płytowy w kotle. Także raczej bym czegoś szukał na instalacji. Natomiast jeżeli na instalacji to jest większy problem, więc i tak pewnie to trzeba wyeliminować. Krzysiek XXX. Materiał bomba, o to mi chodziło.
Dzięki. Jeśli chodzi o ciśnienie wody na piecu, u mnie jest 4 atmosfery. To dużo czy mało? Trzeba montować regulator, czy nie? Jeżeli byłoby 4 bary na kotle, to dużo, natomiast 4 bary na wodzie wodociągowej jest to ciśnienie ok. Nie ma według mnie super konieczności montowania reduktora, o ile po prostu u Ciebie nie pojawiają się okresowe skoki tego ciśnienia, bo czasem bywa tak, że mamy zazwyczaj 4, a czasami w nocy się pojawia 8, no i wtedy już jakieś zawory bezpieczeństwa mogą się otwierać, więc trudno mi tutaj powiedzieć. Ja bym osobiście raczej zawsze zalecał montaż reduktora ciśnienia na wejściu zimnej wody do budynku, żeby mieć pewność, że w żadnej sytuacji normalnej nie pojawi się więcej niż tyle, ile ustawimy, czyli 3-4 bary. Bartosz Czajka. Kiedy temperatura jest pilnowana za pomocą tego sterownika, termostaty na grzejnikach powinny być odkręcone na maksa. To dotyczy Salusa i generalnie według mnie dotyczy każdego sterownika pokojowego. W pomieszczeniu, w którym znajduje się taki sterownik, tak, powinny być na maksa, po to, żeby mógł on zobaczyć, ile faktycznie się podnosi temperatura wraz z nagrzewaniem grzejników i się wyłączyć, co najważniejsze, bo gdybyśmy ustawili głowicę na 1-2, a sterownik pokojowy na 20 kilka stopni, to nam się nigdy nie wyłączy. Natomiast w pozostałych pomieszczeniach ustawiamy na tyle, na ile chcemy mieć faktycznie temperatury. Łukasz Wietecha. Witam, nie mogę zmienić parametrów obrotów pompy. Jest 60, nie mogę zwiększyć. Vitodens 100. Dotyczy nowego kotła. Faktycznie, nowe Vitodensy 100, i to niestety dopiero mi wyszło w praniu, mają dwie prędkości pompy. Normalną i maksymalną. I normalnej niestety na ten moment nie jesteśmy w stanie zmienić. I maksymalną, którą możemy zmieniać, ale ona jest dopiero brana pod uwagę, kiedy mamy sterowanie pogodowe. I do tej prędkości obrotowej kocioł dąży wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz. Konkretnie przy minus 20 dopiero kocioł osiąga maksymalne obroty na pompie. Ma to jak najbardziej sens, ponieważ taka jest temperatura obliczeniowa zazwyczaj dla mieszkania i to jest ten najbardziej skrajny, energochłonny przypadek. Natomiast faktycznie w Vitodensach 100 i 0,50 nowej serii nie da się zmienić obrotów pompy, jeżeli to jest regulacja stałotemperaturowa, bo po prostu nie mamy tego parametru dostępnego z poziomu ani użytkownika, ani serwisanta. Może się to zmieni, kiedy będzie dostępna już aplikacja serwisowa w wersji rozszerzonej, odpłatnej dla nas serwisantów. Może to się pojawi, może nie, nie wiem. Na ten moment rozwiązania niestety nie ma, bo wyciągnięcie wtyczki sterującej pompą sprawia, że pompa chodzi 24 godziny na dobę, czyli nie za fajnie. Bo nie jest już odłączane napięcie z pompy, tylko wszystko jest sterowane tą wtyczką. Także niestety obrotów pompy nie da się zmienić. Jako użytkownik możemy tylko zmieniać maksymalne obroty pompy, ale to tylko przy regulacji pogodowej. Suveras22. Witam. Czy do kotłów Vitodens 200 jest jakaś szersza oferta sterowników centralnych bezprzewodowych? Czy mógłby Pan coś polecić? Mam kocioł z pogodynką, ale chcę mieć jeszcze jakiś sterownik wewnątrz. Pogodynka po prostu nie widzi, czy w pomieszczeniu temperatura wzrasta, bo na przykład palimy w komiku, czy świeci słońce. Grzeje pomieszczenia tylko na podstawie histerezy, którą reguluje na temperaturę zewnętrzną. Więc do Vitodensów 200 albo możemy podłączyć sterownik, jeżeli to jest nowy Vitodens 200, to w miarę bezproblemowo możemy podłączyć sterownik temperatury bezprzewodowy, ale on będzie działać wtedy w formie załącz-wyłącz i ustawić tak zwane przełączanie obiegu grzewczego z zewnątrz. Albo jeżeli mamy tylko opcję bezprzewodową, no to od końcówki zeszłego roku powinien być dostępny Vitotrol 300E. I on pozwala już na tak zwany wpływ temperatury pomieszczenia na krzywą grzewczą. I wtedy kocioł po prostu, jak już zaczyna przegrzewać, to zmniejsza temperaturę na obieg grzewczy, a jakby nie dogrzewał, to ją zwiększa. Natomiast tyle jest z oferty tak naprawdę, bo albo termostat pokojowy, no to jest w miarę uniwersalny i wtedy przyłączanie z zewnątrz i tam mamy szeroki wybór, albo Vitotrol 200, tylko że to jest przewodowy, albo Vitotrol 300 bezprzewodowy. I tutaj większego wyboru już nie ma, jeżeli chodzi o tą bardziej zaawansowaną regulację temperatury w pomieszczeniu.
Wojciech Tatys. Witam, a ta baza radiowa ma być ustawiana na auto czy manual? Bo jak przełączam na auto, to piec przestaje grzać. To dotyczy Salusa. Więc jeżeli przestaje grzać, to albo nie komunikuje się ten sterownik w trybie auto, albo po prostu temperatura już została osiągnięta. Ja bym zerknął, czy taki w cudzysłowie wiatraczek kręci się na sterowniku w Salusie. Jeżeli się kręci, a baza radiowa ustawiona na auto i on po jakimś czasie nie daje sygnału na kocioł, to znaczy, że coś jest nie tak. Co? Albo baterie za słabe, albo nie zostało sparowane, albo ktoś nam zakłóca sygnał, albo jest to uszkodzone. Kolejne pytanie. Renata Fiałkowska. Witam. A co zrobić, jak rozłącza co dzień sterownik z odbiornikiem? Salus. Tutaj też sprawdziłbym baterię, czy są w porządku. Mimo że nawet sterownik nie zgłasza chęci wymiany baterii, czy konieczności, to wymieniłbym je na nowe. Druga sprawa, jeżeli to jest stara wersja, to zmieniłbym kanał, za pomocą którego sterujemy sterownikiem, a jeżeli to jest nowa i mimo tego, że tam już tych kanałów jest na tyle dużo, że każdy powinien być inny, coś nam go zakłóca, no to może jest konieczność niestety wymiany na nowe albo zgłoszenia gwarancyjnego. Łukasz Kwilosz. Dzień dobry, mam pytanie. Witam. Mam taki sterownik BSOP połączony z kotłem Witoden 100B1HC. Kiedy ustawiona temperatura jest wyższa od pokojowej, to piec załączony jest krótkimi cyklami, około 30 sekund do 1 minuty, po których następuje przerwa około 1 do 2 minut. I tak w kółko. Piec nie zdąży nagrzać wody w instalacji, a już jest wyłączany. Nie mówiąc o nagrzaniu pomieszczeń, czy to prawidłowe? I sterownik w trybie grzania, słoneczko miga, powinien załączyć piec cyklicznie, czy powinien wtedy cały czas grzać, aż pokój się nagrzeje? Więc tutaj mamy klasyczny przykład taktowania kotła i mimo, że sterownik daje sygnał pracy kotła, to drugim jakby czynnikiem odpowiadającym za to, czy kocioł pracuje, czy nie, jest to, czy osiągnął on temperaturę zadaną na obiegu grzewczym. Czyli jeżeli mamy ustawione 30 stopni na kotle i sterownik pokojowy nam pozwala grzać, to kocioł stara się utrzymywać 30 stopni. Akurat w tym modelu to jest z histeryzą plus 8, minus 6. To oznacza, że jeżeli osiągnie 38 stopni, nawet po kilku sekundach, to już się wyłączy. I dopiero się włączy albo po 4 minutach, dokładnie po 4 minutach, jeżeli temperatura mu spadnie o minus 6 stopni, albo nawet i szybciej, jeżeli mamy ustawioną, jeżeli o 30 stopni jest niższa temperatura. Tu akurat musielibyśmy mieć przykładowo 60 stopni ustawione na kotle. Kocioł się przegrzewa, wyłącza i jeżeli mu spadnie do 30 stopni, to się włączy od razu. Natomiast o tym nakręciłem osobny materiał, który myślę, że jeszcze będziemy rozszerzać. Natomiast odpowiedzi na powody taktowania szukałbym w filmiku, który już jest. I ostatnie pytanie. Wczoraj miałem błąd CL. Spiętrzenie kondensatu w elemencie grzewczym. Wyskoczył mi w aplikacji Wicker. Zresetowałem piec. Czy wyczyścić kondensat? Piec używany 3 miesiące. Może być tak, że faktycznie już syfon jest zabrudzony. Okres użytkowania nie zawsze ma znaczenie, bo czasami potrafią jakieś drobne żyjątka dostać się do syfonu i go przyblokować. Więc to jest tak, pierwsza rzecz, którą bym zrobił, to faktycznie sprawdziłbym, czy syfon jest odpowiednio drożny i go wypłukał. I to byśmy mieli wszystkie pytania trzeciej części Q&A. Chętnie usłyszę w komentarzach od Was, jak Wam podoba się taka forma odpowiedzi na Wasze pytania z komentarzy. A ja tymczasem życzę udanego dnia i wszystkiego dobrego.